you want to tell who is Chaitanya Mahaprabhu, Jeżeli chcę powiedzieć, kim jest Caitanya Mahaprabhu, we can tell it in one word even. to możemy to wyrazić nawet w postaci jednego słowa. So anyone can tell me who is Chaitanya Mahaprabhu in one word? Czy ktokolwiek może powiedzieć, kim jest Caitanya Mahaprabhu w jednym słowie? Krishna. What? Krishna. Krishna? Radha Krishna. Krishna avatar. You see, in ISKCON you can give Krishna as an answer to everything. W istocie możesz dać Krishna jako odpowiedź na każde pytanie. I ask in one word, he is not Krishna. Ja proszę odpowiedzieć jednym słowem i on nie jest Krishną. Yeah, so why I'm asking, it's important. Otherwise, you will not understand the importance of that day. I to, co proszę, jest dość ważne, bo inaczej nie zrozumiecie ważności tego dnia. So in one word, if you have to tell who is Mahaprabhu, he is Gaura. Więc jednym słowem, które może określić Mahaprabhu, jest Gaura. Why? Because from Govinda we take go, and from Radharani, from Radha we take Dha. So so Gaura. Ra from Radha, from Govinda comes Go. Więc Gaura pochodzi z dwóch słów, składa się jakby z dwóch słów. Go pochodzi od Govinda, natomiast Ra od Rady. Więc te dwa słowa tworzą jedno Gaura. So that's why it is said Shri Krishna Chaitanya, Radha Krishna Nahi Anya. Mahaprabhu is combined form. So when Radha and Krishna combine together, that is Mahaprabhu. Więc Pan Chaitanya Mahaprabhu jest połączoną wersją Rady Govindy. Now, but the question arises, is there any proof to back it up? I teraz powstaje pytanie, czy jest jakiś dowód na poparcie tego. Because many people can claim that they are Krishna or more interesting that, so many people can claim that they are Krishna. Ponieważ wielu ludzi może twierdzić, że są Kryszną. Yeah, and more interesting fact is that Mahaprabhu never said that he is Krishna. A jeszcze bardziej ciekawą rzeczą jest to, że Pan Chaitanya Mahaprabhu nigdy nie powiedział, że jest samym Kryszną. He never claimed that he is Krishna. Nigdy nie uważał siebie za Krysznę. In fact, Mahaprabhu used to close his ears when someone will say that he is Krishna. Tak naprawdę to Pan Chaitanya Mahaprabhu zatykał sobie uszy, jeżeli ktoś krzyczał czy twierdził, że jest Kryszną. Even an imposter will never act like that. I jakikolwiek taki uzurpator, czy ktoś, kto sobie nadaje prawo do nazywania się Kryszną, nie będzie tego tak robił. Prawda? Yeah. So people themselves claim that they are Krishna, but Mahaprabhu used to say, "Ami to Shudra Jeev. I am a low-born, insignificant jiva, and Krishna is great." Więc niektórzy dążą czy proklamują siebie jako Kryszna, natomiast Pan Chaitanya nigdy nie uważał się za Krysznę, a wręcz za pokornego, nisko urodzonego sługę. Yeah. So Mahaprabhu used to close his ears and will tell Vishnu, Vishnu, Vishnu. This is how Mahaprabhu was. I tak naprawdę Pan Chaitanya Mahaprabhu reagował w ten sposób, że zatykał sobie uszy i denował Vishnu, Vishnu, Vishnu. So Mahaprabhu used to say that don't praise me. Więc Mahaprabhu mówił, żeby nie wychwalać Jego. And what Mahaprabhu used to say, he will say, Bolo Krishna, Bhajo Krishna, Karo Krishna, Siksha. So this was his instruction. The instruction of Mahaprabhu is this: chant Hare Krishna, worship Krishna, learn and teach about Krishna. Więc to, co mówił Pan Chaitanya, to mówił śpiewaj Krishna, czci Krishnę i nauczaj innych o Krishnie. No, learn and teach about Krishna. Tak, dowiedz się, naucz się i nauczaj o Krishnie. Yeah, please be very precise when you are translating. Yes. Okay.
Because if you don't know about, Mahaprabhu never said only teach about Krishna. He said learn and teach about Krishna. Tak, muszę być bardziej precyzyjny, jak tłumaczę, ponieważ Mahaprabhu nie powiedział tylko nauczaj o Krysznie, ale mówił najpierw, że należy się dowiedzieć, nauczyć o Krysznie, a dopiero wtedy można nauczyć. And this is the problem. Yeah, everyone is distributing Bhagavad Gita and Bhagavatam, but do you know about these books? No. I to jest właśnie nasz problem, że rozprowadzamy Bhagavad Gitę, Bhagavatam, ale czy znamy te książki, wiemy o nich? No jest w tym słabo. So Mahaprabhu associates, they gave the evidence that Mahaprabhu is God. I to towarzysze Pana Caitani dali nam dowody na to, że Pan Caitanya jest Bogiem. Yeah. So there is a evidence in the scriptures Także są dowody w pismach, that Mahaprabhu is God. że Mahaprabhu jest Bogiem. And now the interesting thing is that Sarvabhauma Bhattacharya, I ciekawą rzeczą jest to, że Sarvabhauma Bhattacharya so he quoted Bhagavatam to give evidence that Krishna is God. cytował Bhagavatam, że Krishna jest Bogiem. And Mahaprabhu is non-different than Radha and Krishna combined together. I że Pan Chaitanya nie jest różny od Pana Kryszny i Śrimati Radharani połączonych razem. You will say, oh, who is this Sarvabhauma Bhattacharya? He was a great logician and a very big scholar. I będziecie się zastanawiać, kim był Sarvabhauma Bhattacharya. A to był wielki logik i uczony. So, and when I mean great logician, he was really great, not only in India, all over the world. I to, co mam na myśli, mówiąc, że był wielkim logikiem, to nie znaczy, że tylko był wielkim w Indiach, ale również znany na całym świecie. He was the chief priest of Jagannath temple. Ponieważ główny kapłan świątyni Jagannath Puri, And how he was appointed as the chief priest. a on był głównym kapłanem. I w jaki sposób on został tym głównym kapłanem? Anyone knows? Ktośkolwiek wie? So he was invited to have a, let's say in modern language, interview, right? And will be 100 pandit which will be sitting and they will ask the question. Więc było zgromadzenie panditów, to około setki, którzy będą zadawać pytania. And they will give the questions one after one after one. And he has to listen all the questions, remember them and then reply them. Aha, i to jest tak, że ci pandyci zadają te pytania, jedno za drugim, i on musi spamiętać te wszystkie pytania i dopiero później na nie odpowiedzieć. And not only that, they will observe when they will be giving the question, they will observe how he hears, how he sit, how he has dressed himself. I tylko to oni też będą w czasie zadawania tych pytań też patrzeć na niego, jak on się zachowuje, jak siedzi, jak słucha, w jaki sposób się zachowuje po prostu. So Sarvabhauma Bhattacharya, he had downloaded and he knew all the scriptures right here. He was not searching for the answers that time, opening some book or asking someone. I on wszystkie te pisma miał w głowie, miał zapamiętane. Nie tak, że gdzieś siedział, miał to pod ręką te pisma i po prostu wyszukiwał w nich odpowiedzi. So you see, this is called knowledge. I to, widzicie, to się nazywa wiedzą. Yeah? Not like today's knowledge. Nie tak jak dzisiaj. Wiedza taka dzisiejsza. So now if Sarvabhauma Bhattacharya is saying that Mahaprabhu is God, it is a big statement. Także to, że Sarvabhauma Bhattacharya stwierdza, że Pan Chaitanya jest Kryszną, to nie jest takie byle jakie stwierdzenie, to ma swoją ważność.
So what happens is now Sarvabhauma Bhattacharya, so he has a sister, a younger sister, and she had a husband. A więc Sarvabhauma Bhattacharya miał siostrę, która miała męża. Just a minute, I'm adjusting the headphones. Yeah, you hear me still, right? Ja, Prabhu? Okay. tak. Okay. Now it will be because your voice will be echoing otherwise. So now Sarvabhauma Bhattacharya and the husband of his younger sister, Gopinath Acharya, they were having a discussion. Mąż młodszej siostry Sarvabhauma Bhattacharya, Gopinath Acharya, mieli rozmowę ze sobą. There, Sarvabhauma Bhattacharya asked Gopinath Acharya, how do you know that Mahaprabhu is God? I Sarvabhauma Bhattacharya zapytał Gopinath Acharya, skąd ty wiesz, że Chaitanya Mahaprabhu jest Bogiem? Now you should understand that in the beginning, Sarvabhauma Bhattacharya didn't knew Mahaprabhu is God. Musicie wiedzieć, że na początku Sarvabhauma Bhattacharya nie wiedział, że Pan Chaitanya jest Bogiem. So he's a big logician Także był tym wielkim logikiem, and he studied all the scriptures. przestudiował wszystkie Pisma Święte. And anyone who will hear the name of Sarvabhauma Bhattacharya, they will just do the Dandvat on the place. They will say, you cannot argue or debate with him because he is very, very knowledgeable person. I każdy, kto chciałby wejść w debatę z Sarvabhauma Bhattacharya, bałby się tego, ponieważ on jest wielką osobą, która posiada tą wszelką wiedzę. So now the thing is, Sarvabhauma Bhattacharya, he is asking this question, how Gopinath Acharya, you know that Mahaprabhu is God? And it's a very valid question. I to jest właśnie takie bardzo ważne pytanie, które zadaje Sarvabhauma Bhattacharya Gopinath Acharyi. Skąd ty wiesz, że Chaitanya Mahaprabhu jest Bogiem? Gopinath Acharya, he gave an answer. I Gopinath Acharya podał odpowiedź. He didn't give an evidence, he gave an answer. Nie dał dowodu, dał odpowiedź. Gopinath Acharya said, and it's very interesting answer. I tą odpowiedzią, której udzielił, to jest bardzo ciekawa odpowiedź. So he said that one who will receive the mercy of Mahaprabhu can understand who is he. Powiedział, że ten, kto jest w stanie otrzymać łaskę Pana Chaitani, będzie w stanie zrozumieć, kim on jest. And this is very interesting answer because in Gita, Arjun also spoke about Krishna. I to jest bardzo interesująca odpowiedź, ponieważ w podobny sposób Arjuna mówił o Krysznie. In Gita came a question, who can know God? Ponieważ w Gicie jest to pytanie, skąd wiemy, że ktoś jest Bogiem? So, and what answer Arjun gave? I jaką odpowiedź dał Arjuna? Anyone remembers Arjun's answer? To już pamięta odpowiedź Arjuny? Who can understand who is God? How can you know this, that, about God? Kto może zrozumieć, to, kim jest Bóg? With God's mercy. What's that? With God's mercy. Yeah, but is there a verse? Poprzez łaskę Pana, ale czy jest wers? Mędrcy asystentów Pana Gwiazda stwierdzają, że jest Bóg. What's that, Prabhu? Mędrcy asystentów Pana Gwiazda też stwierdzają, że Ty Krishna jest Bogiem. Yes, this is you are close, Prabhu. It is 10th chapter, 12th verse, which you are quoting. Jesteś blisko Prabhu, to jest 10 rozdział, 12 werset, który cytujesz. But Arjun spoke very specifically after that in 10:15. Patrz, ale Arjuna bardzo wyraźnie odpowiedział w następnym wersetach 10-15. He said, Swam ev atmana
Atmanam Veta Tvam Purusho Uttama. What does it mean? Only you can know yourself. Only God can know himself. Co to znaczy, że tylko Bóg może znać siebie samego. Now that is the point, that only God can understand himself. To jest właśnie ważne. To jest właśnie ważne stwierdzenie, że tylko Bóg może zrozumieć samego siebie. And to those whom God want to make them understand that he is God, they can understand, and no one else can understand this fact. I ci, którzy... Please repeat once again. Yes. And to those whom God want to make them understand this fact that he is God, they can understand this fact. No one else can. I ci, których Bóg chce, żeby znali prawdę, wiedzieli o nim, to mogą zrozumieć Boga. Nikt poza tym. So I give you an example. I dam wam przykład. For example, there is a sun in the sky. Jest słoneczko na niebie. Can you see sun by using any light from your house? Czy możesz zobaczyć słońce używając jakiegoś światła w domu? As long as the sun does not rise, he don't make himself visible, you cannot see sun. A dopóki słońce nie wzejdzie, to tego słońca nie zobaczysz. Can you use some big lights in the night and see the sun? Czy możesz użyć jakichś wielkich świateł w poszukiwaniu słońca i zobaczyć je w nocy? No. No nie. So the same thing. If sun wants, when the sun rise, sun makes you see him. I to w podobny sposób właśnie ze słońcem. No, jeżeli jak słońce wschodzi, to jakby chciało, żebyś je zobaczył i ono daje ci tą możliwość. Yeah. So the same logic Gopinath said. Gopinath Acharya, he gave an answer and he said, if you are not convinced by my answer, then you can translate. Tę samą logikę użył Gopinath Acharya. Jeśli nie jesteś zadowolony z mojej odpowiedzi, Then when Mahaprabhu will come and meet you, then you yourself will understand that he is God. i wtedy Mahaprabhu przyjdzie, spotka się z tobą i wtedy zobaczysz, że on jest Bogiem. And Sarvabhauma Bhattacharya met Mahaprabhu and he got convinced that Mahaprabhu is God. I faktem jest, że Sarvabhauma Bhattacharya spotkał się z Caitanya Mahaprabhu i uznał, że jest on Bogiem. He saw such symptoms in body of Mahaprabhu which no one ever heard of. Once again, please. He saw such symptoms in body of Mahaprabhu which no one ever heard of. Aha. I on zobaczył w ciele Caitanya Mahaprabhu takie symptomy, o których nikt wcześniej nie zauważył, nie widział. Has anyone of you heard that in history, except Mahaprabhu, there was someone who became so crazy in love of God that instead of tears, blood starts to fall from his eyes? Czy słyszeliście o kimś w historii, który był tak oszalały z miłości do Boga, że płakał krwią zamiast łez, zamiast łzami. Yeah, so this is Mahaprabhu. When Mahaprabhu was doing the kirtan Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So blood used to fall from his eyes when he used to chant, right? I to miało miejsce właśnie w przypadku czytania Mahaprabhu, że on właśnie wpadał w ekstazie w czasie kirtanu, to z jego oczu kapała krew. Did this happen to any one of you? Czy coś takiego się komuś z was przytrafiło? Even forget about red tears. White tears are not falling from your eyes. I zapomnijmy o takich czerwonych łzach, takie zwykłe, przeźroczyste łzy nam się z oczu nie kapią. So, Sarvabhauma Bhattacharya was very surprised that it is impossible.
I Sarvabhauma Bhattacharya był bardzo tym faktem zaskoczony, że to jest niemożliwe. And when Mahaprabhu used to dance in Rath Yatra, I kiedy pan Caitanya tańczył w czasie Ratha Yatry, then not tears, but fountains of tears will be coming from his eyes. to wtedy nie po prostu łzy, ale potoki łez po prostu wylewały się z jego oczu. It's like, it's like 10 fountains are coming out from his eyes. Wyglądało to tak, jakby po prostu 10 fontan naraz po prostu tryskało z jego oczu. And Mahaprabhu used to go round and round, I Mahaprabhu tak tańczył dookoła and everyone around him, their clothes used to get wet. So he was like a moving fountain of tears. i każdy, ponieważ on tak tańczył wokół, więc wszyscy dookoła niego byli po prostu mokrzy od jego łez. So that's what people experienced when they were around Mahaprabhu. I to było to, czego ludzie doświadczali, będąc w pobliżu Caitanya Mahaprabhu. When Mahaprabhu used to dance, it appeared as a spinning disc. A disc is spinning. I kiedy on zaczynał tańczyć, to wyglądało jak wirujący dysk. Or a cyclone of light. Tak jakby cyklon, huragan światła. So he was like a globe of light, and he will be going round, and it will be looking like a big globe of light is going round. I on był takim jasnym jakby promieniem, takim blaskiem i w momencie, kiedy tańczył, wirował, to się robił taki właśnie jakby taki cyklon So światła. Mahaprabhu was not visible, but a light of globe was visible. So that with this much intensity and that much light was coming out from his body. Tak, była taka intensywność tego blasku, które emanowało z jego ciała, że on sam jakby nie był widoczny, tylko sam ten blask i ten wir tego blasku powodował właśnie, że to wyglądało tak jak taki cyklon. Has anyone saw such symptoms? I czy ktoś z was kiedykolwiek widział coś takiego, takie symptomy? I'm asking you, have you seen even till today on YouTube? Do you find someone like that? Czy teraz jesteście w stanie znaleźć coś takiego na YouTubie, czy gdziekolwiek indziej? No, and then still you are not accepting Mahaprabhu as God. A jednak mimo wszystko wciąż nie jesteście w stanie zaakceptować, że Mahaprabhu jest Bogiem. Why? Because you have not read about Mahaprabhu. Dlaczego? Ponieważ nie czytaliście o Caitanya Mahaprabhu. Buddhism is very strong on philosophy. We don't accept anything without evidence. I tutaj jest to bardzo ważne, żeby nie akceptować niczego bez podparcia się filozofią. Nie bierzemy nic na ślepo. So now we will also discuss some of the proof from the scriptures, but you see that what people experience when they were around Mahaprabhu. Także teraz będziemy przytaczać dowody z Pisma, ale to jest to, co opisywałem, to jest to, co chciałem wam przekazać odnośnie jak ludzie doświadczali Caitanya Mahaprabhu. And also when Mahaprabhu used to do japa, his hands used to become tall. Longer. I także jak pan Caitanya intonował swoje japa, to jego palce również się wydłużały. Nie palce, sama ręka, Prabhu. Aha. Ręce. Tak. Nie, no właśnie, ręce. No, czyli So you know what is the height of Mahaprabhu? What is the heart? Yeah. Aha. Wiecie, jak wysoki był pan Caitanya? In Mayapur, there are deities. W Mayapur są bóstwa. So that much height, like 7 or 8 feet, something like that, Mahaprabhu height was. So he was tall. Także i te bóstwa jakby są rozmiaru pana Caitanya, jakieś 7-8 stóp. I to jest, no tak, pan Caitanya był tak wysoki.
So the height of the deity and the height of the Mahaprabhu is same. Tak, no właśnie wysokość tych bóstw i Pana Chaitanya jest dokładnie identyczna. Tak, Actually, and in some places it is mentioned that the height of Mahaprabhu was 9 feet. A niektóre źródła podają, że Pan Chaitanya mierzył nawet 9 stóp. And how much it is, Prabhu, in centimeters? I guess my foot is around 30 centimeters, yeah, so like 2.5 meters. Yes. Yeah, about. Yeah. So can you translate it, Prabhu, because it will be good for people. Tak, więc 7-8 stóp to jest w granicach 2,5 metra. No. Także Yeah, and 9 feet, Prabhu? 9 feet should be 270, no? No. 270 centimeters. So can you tell this, Prabhu? A w niektórych źródłach jest podane, że ta wysokość była 9 stóp, czyli to jest jakieś 2,70 m. And Nityananda Prabhu was even taller. He was than Mahaprabhu. He was like 9'2". Aha. A pan Nityananda nawet był wyższy o 2 cale, czyli 5 cm więcej. Have you seen tall people? Widzieliście kiedykolwiek wysokich ludzi? You know, like basketball players or this today, they are like 7'2", 7'3". Tak jak koszykarze mają powyżej 2,10. But Mahaprabhu was like 8-9 feet, yeah? A Mahaprabhu był jeszcze wyższy, bo te 8-9. No, Therefore Vrindavan Thakur said when Mahaprabhu used to do a kirtan and roll on ground, I to dlatego Nityananda Thakur opisywał, że kiedy pan Caitanya tańczył w kirtanie i toczył się po ziemi, it would appear as if Sonara Parvat Dhulata Lutai. As if, so Mahaprabhu used to roll on a ground. tak więc Mahaprabhu toczył się po ziemi, obracał się. In Bengal, this happens. When kirtan is going on, people will roll on the ground. I to się czasami zdarza w Bengalu, nawet dzisiaj, że jak ludzie tańczą w kirtanie, to w pewnym momencie się tak wracają po ziemi. So sometimes like this happen, that people will roll on the ground out. I czasami tak się to zdarza. And when Mahaprabhu would roll, it will appear as if gold mountain is rolling on ground. A i kiedy pan Caitanya tak się toczył po ziemi, to tak wyglądało to, jakby jakaś złota góra tak się toczyła. And not only Mahaprabhu, but Nityananda Prabhu will also roll on the ground. Nie tylko pan Caitanya, ale również pan Nityananda też tak się zwykł toczyć w czasie kirtanu. So from far, when Nityananda Prabhu and Mahaprabhu will be rolling on the ground, I z daleka, kiedy pan Caitanya i pan Nityananda tak rolowali po ziemi, can you imagine? It looks like two mountains are rolling on a ground. I to wtedy wyglądało z daleka, tak jakby jakieś takie dwie góry tak się po prostu obracały razem ze sobą tak po tej ziemi. And when they will be walking, so from far you can identify that Mahaprabhu and Nityananda Prabhu are coming. I podobnie jak gdzieś szli razem, to z daleka było widać, że pan Caitanya i pan Nityananda nadchodzą. So Mahaprabhu, when Mahaprabhu used to chant, his hands would become long like 9-10 feet, this much. Exact dimensions I don't remember, but this was happening during the japa time. Aha, kiedy pan Caitanya mantrował swoje japa, to wtedy te ręce mu się wydłużały nawet do podobnego rozmiaru, jak był wysoki, prawie 9 stóp. Dokładnie Prabhu nie pamięta, ale coś w każdym razie było bardzo długo. So such symptoms are not mentioned in Shastras. That hand becomes so long. Więc takich dowodów nie znajdziemy w siastrach, że takie rzeczy, że takie ręce się tak wydłużają. And his feet will go inside his body. Feet. Yes. A stopy jakby się, jak to powiedzieć po polsku?
cofały się, jakby no, chowały się w nogach stopy. So now, how can you imagine feet going inside the stomach? Can you imagine this? That hands becoming so long and the feet going inside the stomach. Can you imagine that? Aha, że one się chowały, te nogi praktycznie no, wchodziły do brzucha, a tu ręce się wyłożały. Czy możecie sobie to wyobrazić? And you can't even imagine, but this was the reality of Mahaprabhu. So Tego how nie, can you understand these symptoms? I nie możecie sobie tego wyobrazić, ale to się właśnie działo z Mahaprabhu, więc sobie, no co to są za symptomy, prawda? So these symptoms are not in Bhagavatam. In Bhagavatam, these much symptoms are given. Haste rodati rauti gayate unmadvan nrityati lok bhaya. So in Bhagavatam, the symptoms of love are given like this. Więc w Bhagavatam są podane następujące symptomy. And what is this? Bhagavatam is saying only till this much. What are the symptoms of love of God? I Bhagavatam mówią, jakie symptomy są miłości do Boga. Sometimes a devotee dance, Że czasami wielbiciele tańczą, sometimes he cries, czasami płaczą, sometimes he becomes all of a sudden very angry, czasami się ni stąd ni zowąd denerwują, and he can't remember who is around him. czasami zapominają, kto jest dookoła nich. That's it. I to wszystko. Sometimes he becomes cut off to the material world. Czasami no, są jakby odcięci od materialnego świata. This is mentioned in Bhagavatam, but Mahaprabhu's symptoms are not mentioned. I tego typu symptomy są opisywane w Bhagavata, natomiast te symptomy, jakie pojawiły się w Caitanya Mahaprabhu, tego tam nie ma. Where they are mentioned that which human can cry tears of blood out of ecstasy? I gdzie tam jest napisane, że Wisznu będzie płakał krwawymi łzami Because of ecstasy. z powodu ekstazy. Huh? Sometime when Mahaprabhu used to do japa, then in 1 hour a pond of water will appear. He would cry this much. I czasami Mahaprabhu, jak przebywał w jednym miejscu i w ekstazie, płakał tak dużo, że dookoła się tworzyło takie, no taka jezioro można powiedzieć. So that is Mahaprabhu, I to i takim był Caitanya Mahaprabhu. whom you say Gaura Nitai, Gaura Nitai. I mówimy Gauranitai, Gauranitai. So when Sarvabhauma Bhattacharya, he saw all these symptoms, I he said, kiedy Sarvabhauma Bhattacharya no, ujrzał te wszystkie symptomy, to powiedział, he said that I studied all the scriptures and this is impossible that any human can have such symptoms. i powiedział, że on przestudiował wszystkie Pisma Święte i to jest niemożliwe dla ludzkiej istoty manifestować tego typu symptomy. He said this is definitely Krishna. I powiedział, że to z całą pewnością musi być Krishna. And you see, and why I'm raising this question that how we know Mahaprabhu is God, because other sampradayas, they don't accept Mahaprabhu as God somehow. I to dlaczego zadaję to pytanie, skąd wiemy, że Mahaprabhu jest Bogiem, ponieważ inne sampradaje na przykład nie uznają Caitanya Mahaprabhu za Boga. So even in fact Nimbarka Sampradaya, Nawet Nimbarka Sampradaya, they were not accepting Mahaprabhu as God oni nie akceptują Caitanya Mahaprabhu jako Boga. until they read Caitanya Charitamrita. Oni nie akceptowali, dopóki nie przeczytali Caitanya Charitamrita. When they read, they accepted that he must be God. I po tej lekturze Caitanya Charitamrity doszli do wniosku, że Caitanya Mahaprabhu musi być Bogiem. And Madhva Sampradaya,
i Matwa Sampradaya. They don't also accept Mahaprabhu is God. Też nie chcieli zaakceptować, że Mahaprabhu jest Bogiem. But when they read Chaitanya Charitamrita, they say that either he is God or he is some fictitious character. I kiedy przeczytali Czytanie Charitamrita, to stwierdzili, że on musi być Bogiem albo jakąś postacią fikcyjną. But Mahaprabhu is recorded in the pages of history. Ale Czytanie Mahaprabhu jest osobą, która się zapisała na kartach historii. So it cannot be a fictitious character. Więc nie może być osobą fikcyjną. In the history, it is recorded that Mahaprabhu is recorded as a devotee and a social revolutionary. Że w dziale historycznym zapiski o czytaniu Mahaprabhu jest o zapiskach historycznych jest stwierdzone, że Chaitanya był świętym i takim społecznym rewolucjonistą. So there is this thing that he is a fictitious character cannot apply. Także to, że on był jakąś postacią fikcyjną, nie ma tutaj zastosowania. Yeah, so that's why Sarvabhauma Bhattacharya, he got convinced when he saw Mahaprabhu. I z tych powodów też Sarvabhauma Bhattacharya został przekonany, widząc te symptomy. But still, since Sarvabhauma Bhattacharya was a great scholar, a great logician, therefore he needed to provide some evidence to prove that Mahaprabhu is God. Ale ponieważ Sarvabhauma Bhattacharya był wielkim uczonym i tym logikiem, no to stwierdził, że potrzebuje też udowodnić to, że Caitanya Mahaprabhu jest Bogiem. Because Sarvabhauma Bhattacharya, he got convinced looking at symptoms, but when people will come to ask, how you, Sarvabhauma Bhattacharya, know that Mahaprabhu is God? Which evidence you got? Tak, ponieważ Sarvabhauma Bhattacharya on widział, on doświadczył Caitanya Mahaprabhu i został przekonany przez to, co zobaczył, że Caitanya Mahaprabhu jest Bogiem, ale inni, którzy będą się pytali Sarvabhauma Bhattacharya, nie widząc Pana Caitani, jaki jest dowód? Gdzie są dowody? Pratap Rudra, he asked Sarvabhauma Bhattacharya, where is the proof? Who asked? Pratap Rudra. Pratap Rudra Maharaj zapytał Sarvabhauma Bhattacharya, gdzie masz dowód na to, że Pan Caitanya jest Bogiem? So Sarvabhauma Bhattacharya replied, haven't you read Bhagavatam? I Sarvabhauma Bhattacharya powiedział mu, czyżbyś nie czytał Śrimad Bhagavatam? In Bhagavatam there is proof. I w Bhagavatam masz dowód. Bhagavatam is called cream of all Vedic knowledge. I Srimad Bhagavatam is called cream of all Vedic knowledge. że Bhagavatam jest nazywane śmietanką wiedzy wedyjskiej. And there is the verse. I tam jest werset. Anyone knows this verse? So at least you know the verse is Krishna Varnam Tisha Krishnam Sango Panga Astra Parsadam Yagne Sankirtan Prayar Yajanti Hi Su Medasha. So this is a very famous slok and try to at least learn it before Gaura Purnima. I to jest bardzo ważna szloka i powinniście się spróbować jej nauczyć przed Gaura Purnima. I mean before this Gaura Purnima. To znaczy przed tą, czy przed... And try to teach your kids also. Próbujcie nauczyć dzieci również. So Bhagavatam is saying that there will be one avatar, which Krishna Varnam Tisha Krishnam. Więc Bhagavatam mówi, że będzie taki ukryty awatar. Not Ukrite. I said Bhagavatam is saying that there will be one avatar. One? Yeah. Which is Krishna Varnam Tisha Krishnam. He will be Krishna, but will take avatar as A Krishna. A Krishna means, I will explain. Okej, więc będzie taki
nieukryty, tylko będzie awatar, który będzie Kryszną i Akryszną. No. You said good, Prabhu. You translated good that he will be hidden, but now I'm explaining how he is hidden. Właśnie. Sorry. Więc So I will tell once again. Bhagavatam is saying there will be one avatar, jest. Bhagavata mówi, że będzie jeden awatar, which Krishna Varnam Tisha Krishnam. He will be Krishna, który będzie Kryszną, but will take avatar as a Krishna. ale przyjmie postać awatar Akryszny. A Krishnam. So what A Krishnam means? Krishna means black. Krishna is black in color, right? Więc co to oznacza? Kryszna oznacza czarny. Yeah, Krishna is God. He has black color. Kryszna jest Bogiem, który ma czarny kolor. A Krishnam. A Krishnam means not black, A Akryszna znaczy, że nie czarny. which means fair complexion. Co oznacza jasną cerę. So it is said God is Krishna, Krishna Varnam, Więc to mówi, że Kryszna jest Bogiem, że Bóg jest Kryszną, but he will come in ale on się, Akarshanam as fair complexion. ale przyjdzie mając jasną cerę. So who is that? That is Mahaprabhu. Kto to jest? No to jest właśnie Mahaprabhu. We know that he was golden in complexion. Wiemy, że on miał taką złotą cerę. This is one meaning. There is another meaning of this verse. To jest jedno znaczenie tego wersu, jest również inne. Krishna Varnam. There will be one avatar who will be Więc będzie awatar, który Varna. Here Varna means, będzie Varna. Tu Varna oznacza, one meaning of Varna is color. jednym znaczeniem Varna jest kolor, Another meaning is words. Words. Sove. Yeah, suv. a innym znaczeniem są słowa. Like in Hindi, you have Varnamala. Yeah. Jak w Hindi masz Varnamala. So always he will be chanting Krishna, Krishna, Krishna. Więc to oznacza, że on będzie zawsze intonował Kryszna, Kryszna. Yeah. So there will be one avatar that will be all the time chanting Krishna, Krishna, Krishna. And who is that? That is only Mahaprabhu. I w całości ten wers znaczy, że pojawi się awatar, który będzie ciągle intonował Kryszna, Kryszna. I kto to jest? No to jest właśnie Pan Caitanya. Even Krishna himself cannot fall in this category. When Krishna appeared as it is, still he was not chanting Krishna, Krishna. I nawet Kryszna nie podchodzi pod tą kategorię, bo on, kiedy się pojawił, to on nie intonował Kryszna, Kryszna. Once in a day of Brahma, Krishna comes as it is. I Kryszna przychodzi taki, jaki jest. In one day of Brahma. Raz na dzień Brahmy. And when he came, 5,000 years before, he was not chanting Krishna, Krishna, Krishna. I wtedy, kiedy się pojawił 5000 lat temu, nie intonował Kryszna, Kryszna. So Chaitanya Mahaprabhu was chanting Krishna, Krishna, Krishna. Pan Caitanya intonował Kryszna, Kryszna. And because of Chaitanya Mahaprabhu, all over the world people are chanting Hare Krishna, Hare Krishna. I z powodu Pana Caitani ludzie dookoła świata teraz mają możliwość intonowania Hare Krishna, Hare Krishna. So from mouth of Mahaprabhu, Z ust Pana Caitanya Mahaprabhu Krishna, Krishna, Krishna would flow all the time. So much that he had to hold his tongue. Cały czas wydobywało się to Kryszna, Kryszna, także on musiał jakby powstrzymywać swój język. His tongue used to chant, Krishna, 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 yeah? Hare Krishna Mahamantra used to chant all the time. I ciągle intonował Hare Krishna Mahamantra cały czas. Whether he is awake, whether he is sleeping, Czy to był czy na jawie, czy we śnie.
Yeah. Even once upon a time when he was going to toilet, he was holding his tongue. I pewnego razu było tak, że kiedy udawał się do toalety, to musiał powstrzymywać swój język. So he had a small assistant, Gopal. He was a small child who was less than 10 years old. Sister? He had an assistant, A. Gopal. I miał swojego towarzysza Gopala, który był 10 lat młodszy. Yeah. Less than 10 years. Yeah. Mniej. So Gopal asked Mahaprabhu, why are you holding your tongue? I on go zapytał, dlaczego tak wstrzymujesz swój język? So Mahaprabhu replied, because my tongue always keeps on speaking Krishna, 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 but now I'm going to toilet and toilet is not a pure place. Therefore, I'm holding it. I odpowiedział mu Mahaprabhu, że no, mój język ciągle chce intonować Krishna, Krishna, a ja teraz chcę iść do toalety, a toaleta nie jest zbyt czyste miejsce, więc dlatego trzymam się za język. So Gopal replied, but you have taught us that Bhagwan name can never get polluted. In fact, if you will take God's name in impure place, it will become pure. A Gopal mu odpowiedział, że no ale przecież imię Boga jest święte i oczyszczające i gdziekolwiek jest jakieś miejsce nieczyste, to imię Boga oczyści. Yes, and this is what Gopal said that Mahaprabhu, you taught us. I to jest to, co ty, Mahaprabhu, nas uczyłeś. So Mahaprabhu replied that from today onward, your name is not Gopal, but Gopal Guru. I Mahaprabhu odpowiedział mu, że od dzisiaj ty to nie jesteś, twoje imię nie będzie Gopa, tylko Gopal Guru. Who was disciple of Gopal Guru? This is my question. Kogo był synem? Nie, kto był ucznik Gopal Guru? To był uczeń Gopal Guru. Anyone who will tell will get a special prize. Ktokolwiek da odpowiedź, dostanie specjalną nagrodę. So who went to Jagannath Puri? To był Jagannath Puri. No one went? Nikt z Or was you nie- are just afraid to show your hand up? A czyli ktoś się boi podnieść rękę. Yeah, so if you go to Jagannath Puri, there is a place called Gambhira. Jeżeli udacie się do Jagannath Puri, jest tam jedno miejsce zwane Gandhira. And just before the entrance, there is a temple. I przed wejściem jest tam świątynia. And the temple has a deity, and that deity is disciple of Gopal Guru. I tam jest bóstwo i to bóstwo jest właśnie uczniem Gopal Guru. So that is called Dhyan Chandra Goswami. I on się nazywa Dhyan Chandra Yeah. Goswami. Dhyan Chandra Goswami. So that was the disciple of Gopal Guru. I on był uczniem Gopal Guru. So you see, everything is traceable. Every day is what, sorry? Everything is traceable. Aha, więc wszystkiego do You can wszystkiego- verify do everything. wszystkiego możesz dojść po śladach. Można wszystko Mhm. zweryfikować. So one evidence is Bhagavatam. Więc jednym z dowodów jest to, co jest w Bhagavatam. So one avatar that will always be uttering Krishna, Krishna, Krishna. Więc będzie awatar, który będzie ciągle intonował Krishna, Krishna. And Sango Panga Astra. And in that avatar, he has lots of Sangi. Sangi means associates. Jego głos. Okay. So, shall I repeat, Prabhu? Jest, the last sentence. Yeah. So, Sango Panga Astra. So, in that avatar, he has lots of Sangi. Sangi means associates. I ten awatar będzie miał dużo
towarzyszy. And we know the associates of Mahaprabhu were Nityananda Prabhu and Advaita Acharya. I wiemy, że Pan Chaitanya miał dużo towarzyszy, takich jak Nityananda, Acharya. And plus Upanga. Upanga means they will have the helpers. I jest jeszcze słowo upanga. Upanga znaczy, że będą mieli jeszcze pomocników. Gadadhar Pandit, Srivas Thakur. Takich jak Gadadhar Pandit, Srinivas Thakur. And Astra. They will have one Astra. I Astra, że będzie jedna Astra, taka broń. What is that weapon? I czym jest ta broń? Krishna name. Bhagwan, the name of the Bhagwan. Imię Bhagavana, imię Kryszny. So this is the weapon. I to jest ta broń. You have the most powerful weapon with you and you are afraid from death. I to jest taka najpotężniejsza broń. A wy się boicie ją dostać, wziąć. Why? Why you are afraid? Dlaczego się boicie? Because you don't understand that everything which Prabhupada gave us is so rare. Ponieważ nie możemy sobie tego uświadomić, że to, co nam dał Prabhupada, jest tak rzadkie. And at the same time, it's rare, but at the same time, it's the most powerful, the ultimate thing which a living entity can get. Jest tak rzadkie, ale jednocześnie tak potężne, tak wielkie, jest taką ostateczną rzeczą, jaką ludzka istota może otrzymać. So they will have the Astra, and the Astra is the name of the Krishna. Tak więc oni, towarzysze, ten awatar, będą mieli tą astrę. And yeah, so there's that there will be so many devotees. Krishna Varnam Tishaki Krishna Sango Panga Astra Parshidam. Parshad means that they will have so many devotees. I to parshad słowa oznacza, że będzie bardzo, bardzo wielu wielbicieli. Yeah, and we know that Nityananda Prabhu had and Advaita Acharya had and so many devotees were around Mahaprabhu. I to wiemy, że tak było, że Pan Nityananda miał bardzo dużo wielbicieli, Pan Advaita Acharya, Gadadhar, już wszyscy mieli tam po prostu bardzo dużo zwolenników. And what all of them are doing? I co każdy z nich robił? Yagna Sankirtan prior, they are doing Yagya, Sankirtan Yagya. I każdy z nich wykonywał Sankirtan Yagiem. And Jajanti Hisu Medasa, and that's how they are worshipping the Lord. I w ten sposób czcił Pan. So this is a clear evidence that he is avatar of Mahaprabhu. No one else fits in this category. I to jest taki jasny dowód na to, że Pan Chaitanya był tym awatarem. Po prostu żaden inny awatar nie podpada pod kategorię. And now the second evidence is from Mahabharata. I kolejny dowód pochodzi z Mahabharaty. So in Mahabharata there is Vishnu Sahasranam. I jest w Mahabharacie taka część Vishnu Sahasranam. And there is one shloka which predicts Mahaprabhu's appearance. I tam znajduje się jedna szloka, która przepowiada nadejście Chaitanya Mahaprabhu. Swarn Varno Himango. Swarn Varna Himango. So what does it mean in Vishnu Sahasranam? There are 1000 names of Vishnu. I co znaczy Vishnu Sahasranam? To znaczy, że tam jest 1000 imion Vishnu. And there is one shloka. Swavarna Varno Himango Varnagas Chandanagadi Sanyaskrit Cham Shanto Nishta Shanti Prayanaha. So what does it mean? It means that there is a prediction of Mahaprabhu. One avatar will come whose color is Swavarno. What is Swavarno? Swavarna. One whose Varna is Su, that is golden. So his color will be golden. No i w tej środce jednej jest powiedziane, że właśnie przyjdzie awatar, który będzie miał złotą cel. And Hemango. Hem means gold. So whose angas, whose limbs will be like golden in color.
i którego hemanga, czyli te rośnie, że części ciała będą jak złoto. So Varno means very beautiful. From his limbs, light, effulgence will be coming out. I jego członki ciała będą tak śniły, jaśniały, będzie to bardzo piękne. If Mahaprabhu will come right now, Gdyby Pan Caitanya pojawił się tutaj w tym momencie and let's say the room is filled with complete darkness, i wyobraźmy sobie, że ten pokój jest w takiej totalnej ciemności, then the full room will be filled with light just by the presence of Mahaprabhu. to ten pokój napełniłby się taką jasnością z powodu samej obecności Chaitanya Mahaprabhu. So his limbs are very beautiful, and Varanga. Varanga means very delicate. Mahaprabhu limbs are very delicate. We know this. I tak samo oprócz tego, że te członki ciała Mahaprabhu są bardzo piękne, to są też bardzo delikatne. And it's mentioned in Vishnu Sahasranam that the avatar will have very delicate limbs. I tam w tej Vishnu Sahasranam jest właśnie też stwierdzone, że ten awatar będzie miał bardzo delikatne członki ciała. So while performing kirtan, Mahaprabhu used to go in circle, and while spinning in circle, there exists a possibility that Mahaprabhu can fall on a ground out of ecstasy. I w czasie kirtanu Chaitanya Mahaprabhu zwykł po prostu zataczać kręcić się wokół siebie i kręcąc się tak, była możliwość upadku. So if he would fall on ground, his limbs were so delicate that he would get immediate marks on his skin. The moment he will fall, immediate marks. I w momencie, kiedy zdarzył się taki upadek i Pan Chaitanya upadł na ziemię, to natychmiast na jego ciele pojawiały się znaki, jakieś siniaki, prawda? So Nityananda Prabhu used to go behind Mahaprabhu. Mahaprabhu is dancing, and Nityananda Prabhu is, lifting his hands, in a catching position and running behind Mahaprabhu. Więc Nityananda Prabhu miał to we zwyczaju, żeby w czasie, kiedy Pan Chaitanya tańczył, tak trzymać rozłożone ręce, tak żeby w odpowiednim momencie pochwycić Pana Chaitanya. So he wanted to protect Mahaprabhu, so that when Mahaprabhu would fall, he will fall in the lap of Nityananda Prabhu. Więc właśnie w ten sposób starał się ochronić Pana Chaitanya, że w momencie, kiedy by upadał, to upadałby w jego jakby objęcie. It would be very interesting sight to I see. byłaby to bardzo interesująca, ciekawa scena do zobaczenia. Mahaprabhu is dancing and Nityananda Prabhu is running behind to hold him. To właśnie, że Pan Chaitanya tańczy, a Pan Chaitanya tak biegnie za nim, próbując powstrzymać, złapać go. But it's our misfortune that we were not there at that time. I to jest nasz pech, że nie byliśmy tam w tym czasie. What to speak about misfortune? We have not missed fortune, but we have no fortune. Ale co tu mówimy o pechu? Mamy raczej więcej szczęścia. So how we could be there? Misfortune happens when you have a little bit of fortune. We have no fortune. Aha, bo cóż, to nie jest pech, tylko to jest to jest w ogóle brak jakiegokolwiek szczęścia, że nas nie było. I mean, we have no fortune at all. We miss the so important thing. Nie mamy szczęścia, ponieważ puściliśmy tak ważną rzecz. And his limbs will be chandan, chandan, right? So in his limbs will be looking as if sandal is applied all over his body. And his names? No, his limbs, the limbs of this avatar will be looking. So Vishnu Sahasranam is saying chandan, yeah, angadi. So the limbs of this avatar will be looking as if sandal is applied all over the body.
So, ten awatar, jego ciało będzie pokryte. You know, Prabhu, I explained you. When you cook, you use turmeric, right? Aha. So what happens when you use turmeric on your hands? A lot. It leaves yellowish mark, right? Sure. Yes. Your hands become like yellowish. Right. So the same thing, they are saying that the body of this avatar will look like as if, on the full body, instead of turmeric, sandal is applied. So he will have this type of yellowish complexion. Now you Aha. understand, Prabhu? I guess so. Okay. Okay. No, to jest. So you can explain this, Prabhu. Yeah. Mhm. I would say. Mhm. Co to powiedzieć po polsku? No właśnie, bo ja tam No, tego miał, jak gotujemy i używamy turmeriku i do turmerik wiadomo plami i jest, no i w pewnym momencie no, cały jesteś żółty. I to ciało, Pani Mahaprabhu właśnie wygląda tak, jakby to całe żółte jego ciało było jeszcze pokryte sandałem i taki, i przez to jest trochę jakby bledsze, no, że nie jest taka intensywna żółć. O to chyba. Yeah, so like women in India, when before marriage they will apply like turmeric on the face and then they will wash it so the face look glowing. So Yeah. Mahaprabhu's full body was like as if someone have applied the sandal and that type of yellowish complexion he has. O, no, to dokładnie, no właśnie, że to tak jak w czasie ślubu w Indiach kobiety tak nacierają twarz turmerikiem, żeby właśnie, a później zmywają, żeby mieć taką złotą cerę. To podobnie, jak rozumiem, to tu nawet to pan Caitanya miał nie tyle kurkumą, ile jakby właśnie tą patką sandałową roztartą na ciele i zmyta. I to taki kolor był. And Shanta. So it is said that the avatar will be very Shanta. I też jest tam powiedziane, że ten awatar będzie Shanta In this shlok. w tej środce. But now if you see Mahaprabhu avatar is very Shant. I tak popatrzycie, to właśnie pan Caitanya jest bardzo taki Shantu. So this point requires a bit of discussion because if you see Mahaprabhu avatar, it does not appear as calm, As what? as Shanta. Aha. Że... I didn't get it. So the thing is, this avatar will be very Shant. Shant means calm in nature. Yeah. No, Shanta znaczy, że spokojny z natury, tak? But if you see Mahaprabhu avatar, Ale jeżeli tak popatrzysz na pana Caitanię, it does not appear as Shanta, as calm avatar. no tak wydaje się, że raczej nie jest taki spokojny, nie jest taki Shanta. In fact, Prakashanand Saraswati blamed Mahaprabhu on this very point. I właśnie tam Prakashanand Saraswati tam właśnie winił, właśnie, no tak, miał zarzuty do pana Caitanya odnośnie tego braku spokoju. Prakashanand Saraswati was a very big Mayavadi based in Banaras. On pochodził z Benares i on był takim wielkim Mayawadi. No, on był takim wielkim Mayawadi, który pochodził z Benares. I zarzucał panu Caitanya, że właśnie nie był takim spokojnym sanieckim. So when Mahaprabhu came to Banaras and started doing kirtan, he said, "What sort of crazy person is he?" I właśnie kiedy pan Caitanya przybył do Benares i tam zaczął swój kirtan, to wtedy właśnie tak komentował to ten Mayawadi, że no, co za szaleniec on jest. He said he keeps on dancing, chanting the Lord's name. He's sannyasi.
What is he doing? Tak, że on jest przecież saniasinem, a tu tańczy i śpiewa. Co to za saniasin? Co to za The saniasin? Nyasi is supposed to sit and with full calmness, peace, he should study Vedas and Vedanta. Saniasin powinien sobie po cichutku siedzieć, spokojnie, studiować Vedantę. Tak So powinien what się. is he doing? Crying, dancing. Więc co ten Caitanya robi? Tak wrzeszczy, tańczy. This is full sahajya type, To, like to, jest, sentimental. to jest taki no, w pełni w nastroju Sahajya, takim sentymentalnym bardzo. So Prakriti said like that. A i to on no, tak właśnie zwykł mówić o tym. So why on this shlok it's coming Shanta? That Więc, this avatar will be completely Shanta. więc dlaczego w tym wersie pojawia się słowo Shanta, że ten awatar będzie spokojny? Because on surface, if you see Mahaprabhu, it's not looking Shanta. Ponieważ jeżeli tak popatrzysz na pana Caitanya, no to on nie wygląda tak spokojnie. So what is the meaning of Shanta? Więc jakie tu jest znaczenie tego Shanta? If you will know the meaning of Shanta, then you will understand. Jeżeli będziecie znali znaczenie tego Shanta, to wtedy zrozumiecie. Today, in today's time, the people don't study scriptures. W dzisiejszych czasach ludzie nie studiują Pism Świętych. And then they give their own interpretation to the words that, oh, Shanta means this, or, Samadhi means this. I nie studiują z Pism, oni dają swoje takie jakieś interpretacje danych słów, że Shanta znaczy to, Samadhi znaczy tamto. Yeah, and so if you study scriptures, first understand what is the meaning of the word Shanta. Więc jeżeli będziesz studiował siastry, no to zrozumiesz znaczenie Shanta. It's not necessary that someone who is doing naughty things is not Shanta. To nie oznacza, że jak ktoś robi takie niegrzeczne, czy nie jest taki, no, taki, Naughty things, right? no, takie, nie, to jest jakie? Łobuzerskie. No, można powiedzieć łobuzerskie. No, że tak się zachowuje, tak, no, niesfornie, o, dużo tego słowa. Niepokornie. Niepokornie, tak jest, nie znaczy, że nie jest święta. Niepokornie. And it is not necessary that a person who is sitting in one place is Shant. I niekoniecznie jest to, że jak ktoś siedzi w jednym miejscu, to że on jest święty. It is not always true. To nie zawsze jest prawda. So the word Shanta means one who have no desires for this material world and material things. Tak więc prawdziwe znaczenie Shanta to jest to oznacza tego, kto nie ma pragnienia materialnych rzeczy. When desires for material things are completely gone, then that person is called Shanta. Kiedy to pragnienie posiadania materialnych rzeczy zanika, to taka wtedy osoba nazywana jest Shanta. By desires you judge. I właśnie poprzez te pragnienia, które przejawia osoba, wtedy tak osądza, jaka ona So jest. So Mahaprabhu is Prema Purushottam. Więc Mahaprabhu place. Prema Purushottam. Love. Prema Purushottam. Więc Mahaprabhu jest Prema Purushottam. He is completely immersed in love of God. Jest całkowicie pogrążony w miłości do Boga. And where there is love, prema, there is shanti. A tam, gdzie jest prema, miłość, tam jest shanti. Why? Because when your desire is to love God, then at the same time you can't desire material things. Ponieważ tam, jeżeli jest pragnienie, aby kochać Boga, to nie ma pragnienia materialnych rzeczy. Until there is no prema for God, you have desire for material things. A jeżeli nie ma premy dla Boga, to tam to wtedy pragniesz materialnych rzeczy.
And that's why people are ashant. Dlatego większość ludzi jest asiant. You are buying more and more material things. The more you buy, the more you are becoming less peaceful in your life. Że tak kupujesz coraz więcej rzeczy i im bardziej kupujesz te rzeczy, tym bardziej jesteś niespokojny w swoim życiu. So that's why Mahaprabhu is called Shant. Why? Because Shanti means prem and prem means Shanti. I dlatego Mahaprabhu jest nazwany Shanti, ponieważ Shanti znaczy prem, a prem znaczy Shanti. So in Bhagavad Gita comes the word Shanti. Bhoktaram yagya tapsam sarva lok maheshwaram suhirdam sarva bhutanam jnanitva mam shantim prachati. So here the word Shanti. Shanti means free from material desires. I tu właśnie mam werset z Bhagavad Gita, gdzie właśnie Shanti oznacza kogoś, kto jest wolny od materialnych pragnień. Which means prema. Co oznacza premy? Because without prema, you can't get Shanti. Ponieważ bez premy nie możesz otrzymać Shanti. Yeah, and without Shanti, you can not have prema. A bez Shanti nie możesz mieć premy. So this is simple. To jest taki symptom. The mind which has no prema, how it can be free from material desires? Więc umysł, który nie ma premy, jak może być Shanti, jak może nie pragnąć materialnych rzeczy? So, the mind is filled with material desires, which means there is no desire for Krishna. I kiedy umysł jest wypełniony pragnieniami materialnych rzeczy, wtedy nie ma miejsca na pragnienie miłości. And when there is strong desire to serve Krishna, which means you have love towards Krishna, like Prabhupada has. A kiedy jest mocne pragnienie służenia, co oznacza miłość, tak jak Prabhupada miał, So then there is no other material desire is possible in such a mind and heart. wtedy nie ma kwestii jakichś materialnych pragnień w takim umyśle. When Krishna, God himself, come and sit in your heart, then how it is possible that you can be attracted by any stupid plastic iPhone or a junk of a car, which you call BMW or whatever? Kiedy Krishna przychodzi i zasiada w twoim sercu, wtedy jaka jest kwestia w ogóle pragnienia posiadania jakiegoś plastikowego iPhone'a czy innego śmiecia samochodowego typu BMW? Krishna is very attractive. The meaning of Krishna means all attractive. So how when you can be attracted to something else? Krishna jest bardzo atrakcyjny. Jak naprawdę Krishna to oznacza człowiek atrakcyjny, więc w jaki sposób możesz być przyciągany do jakichś innych rzeczy materialnych? And Krishna come and sit in that heart which has prema. I Krishna przychodzi i siada w sercu tego, który ma premę. So that's why Mahaprabhu is very shant. Dlatego Mahaprabhu is very shant. And sannyasa krita. It is mentioned in Vishnu Sahasranam that this avatar will also take sannyas. I w Vishnu Sahasram jest też powiedziane, że ten awatar przyjmie sannyasa. Now you tell me which avatar is there where God took sannyas. No i teraz powiedzcie mi, który z awatarów przyjął sannyasę? Ram, Bhagwan, no sannyas. Ramachandra nie przyjął sannyasy. Krishna, no question of sannyas. He was grhasta. Dla Kryszny nie było kwestii sannyasy, on był grihastą. Narsimha Bhagwan, he is something else, not even man. Nityananda nawet nie był człowiekiem. Yeah, mean avatar, fish. No question of sannyas. Tak, Matsya awatar, ryba, no też nie ma kwestii sannyasy. Vamana Dev brahmachari, not sannyasi. Vamanadev był brahmacharinem, nie ma kwestii sannyasy. Pashuram,
brahmachari and kshatriya, not Reszta sannyasi. brahmacharya kshatriya, też nie Buddha sannyas. avatar, no formal sannyas, no yajna. Just Buddha went, sat, attained self-perfection, and that's it. Tak, Buddha też nie przyjął sannyasa, po prostu poszedł, usiadł i medytował. So sannyas krit, only in Mahaprabhu avatar, he took sannyas. This is a fact. I spośród tych awatarów to tylko pan Caitanya właśnie przyjął sannyasę. To jest In fakt. fact, it's to say that Mahaprabhu took sannyas is wrong. The correct statement should be Mahaprabhu rewarded sannyas ashram by accepting it. Więc takie powiedzenie, że pan Caitanya przyjął sannyasę, to jest nie do końca prawidłowe. Raczej powinieneś powiedzieć, że pan Caitanya nagrodził ashram sannyasy, akceptując go. Because God thought that, oh, I have rewarded all the ashrams except sannyas ashram. Ponieważ Bóg myślał, w jaki sposób ja tak wynagrodziłem wszystkie inne ashramy, a pominąłem ashram sannyas. Grhast ashram, when he came as Krishna, he rewarded Grhast ashram. Nagrodził ashram grihasty w momencie, kiedy pojawił się jako Krishna. Vanaprastha in the form of Rama avatar. Ashram vanaprasty wtedy, kiedy pojawił się jako pan Rama. Brahmachari ashram in the form of Vamana avatar. I ashram brahmachari, kiedy pojawił się w formie Vamana. But sannyas ashram never got blessing. Ale ashram sannyasy pozostawał bez tego błogosławieństwa. So Mahaprabhu said, okay, in this avatar, I will bless the sannyas ashram. Więc pan Caitanya powiedział, że ten awatar pobłogosławi ashram sannyas. So you see in sannyasa krit, this is a direct evidence from Vishnu Sahasranam. I to stwierdzenie właśnie sannyasa to jest taki bezpośredni dowód tutaj z Vishnu Sahasranam. And there are many more evidence in the Shastras I jest też wiele innych dowodów w siastrach, that Mahaprabhu is God. że Mahaprabhu jest Bogiem. He is Shri Krishna Chaitanya, Radha Krishna, nahi anya. When Srimati Radha Rani and Krishna, they combine together, that is called Mahaprabhu. I kiedy pan Krishna i Śrimati Radharani połączą się razem, to wtedy to daje czytanie Mahaprabhu. There is a evidence in Krishna Yamla Tantra, Vayu Puran, Brahma Yamla Tantra, Ananta Samhita, Chaitanya Upanishad, Garud Puran, Chandogya Upanishad, Narsimha Puran, Padma Puran, Narad Puran, and so on. There is like, you can go on and on and on and on. There are lots of evidence. I właśnie w tych Puranach i Upanishadach, które wymienił Prabhu, jest bardzo dużo dowodów i jest wiele też innych. So Mahaprabhu so it means, all these evidence are proving how Mahaprabhu is himself God. I wszystkie te dowody wskazują na to, że Mahaprabhu był Bogiem. And if you are not understanding, shlokas and these evidences, then please go and read Caitanya Charitamrita. A jeżeli nie rozumiecie tych śladów, nie umiecie ich zdobyć tych dowodów, to proszę przeczytajcie Caitanya Charitamrita. You yourself will understand that these symptoms of love described in Caitanya Charitamrita are not ordinary. Że zrozumiecie, że te wszystkie przejawy, te symptomy, które przejawiał pan Caitanya, nie są czymś zwykłym. And after having all these extraordinary symptoms, Mahaprabhu never used to call himself Bhagwan. I mimo przejawiania tych wszystkich symptomów, pan Caitanya nigdy nie nazywał siebie Bogiem. Nowadays some like
so-called cheater, yeah, he can produce some ash or produce some gold, and they people call them, oh, he's Bhagwan, he's Bhagwan. I teraz w dniach dzisiejszych no, jest wielu takich różnych magików, uzór, takich, którzy ogłaszają siebie Bogiem albo ludzie i ogłaszają Bogiem, to on potrafi wytworzyć trochę popiołu albo jakąś grupkę złota. Yeah, or sometimes they make some film star as what is that? Okay, or sometimes they make some movie star as Bhagwan. A czasami tam też próbują ogłosić jakąś gwiazdę filmową Bhagawan. And here is Mahaprabhu, who is Bhagwan himself, but when someone will call him Bhagwan, he will close his ears. A w przeciwieństwie do tego właśnie był Caitanya Mahaprabhu, który, kiedy ktoś go nazywał Bhagavanem, on zamykał swoje uszy. Why? Because Mahaprabhu came to teach us bhakti. Dlaczego? Ponieważ Pan Caitanya przyszedł tutaj, aby uczyć nas bhakti. And Mahaprabhu never wrote any book. I sam Pan Caitanya nie napisał żadnej książki. He instructed his disciples that they will compile all the books and present for the people. Poprosił swoich uczniów, aby oni stworzyli jak gdyby kompilację tych wszystkich ksiąg i przedstawili je ludziom. In fact, Narhari Sarkar Thakur has written a song, and he sang in that song. Tak naprawdę Narottam Das Thakur, Narhari Sarkar Thakur. Narottam Thakur napisał pieśń. And he sang, let people confuse us as much as they can. W której napisał, że są ludzie, którzy próbują nas tak Dezorientować? no tak, próbują nas zwieść. Okay. And he's saying, let them bewilder us by saying that Mahaprabhu is not God. But we will never get bewildered. I pozwólmy im tam, no tak, próbować nas zwieść od tego, że Mahaprabhu nie jest Bogiem, ale my nigdy nie będziemy tak oszołomieni przez to. Even if Mahaprabhu himself wants us to bewilder by saying that I am not God, still we will never get bewildered. That is what Narhari Sarkar is writing in his songs. Nawet jeżeli nawet sam Pan Caitanya próbował nas zwieść, mówiąc, że On nie jest Bogiem, mimo wszystko my się nie damy temu omamić. Sometimes God may perform such actions which will look like ordinary. I czasami właśnie Bóg działa tak, udając jakby zwykłą osobą. Just like Nityananda Prabhu, Vrindavan Das Thakur is writing, once Nityananda Prabhu went to wine shop, alcohol shop. Gun shop? Wine shop and alcohol shop. Właśnie. Mhm. I tak jak Vrindavan Thakur opisuje pana Nityanandę, który pewnego razu udał się do sklepu z winem. Are you getting it? If someone would witness that, what he would say? Możesz sobie wyobrazić, gdyby zaraz ktoś tak zobaczył to co byście powiedzieli? Nityananda Prabhu is Balaram himself. Balaram Hoilo Nitai. I pan Nityananda jest samym panem Balaramem. So Vrindavan Thakur, Das Thakur is writing that even if Nityananda Prabhu goes on alcohol shop, still I will not be confused that he is ordinary living being. He's not ordinary, he's God. I Nityananda Thakur mówi, że nawet mimo to, widząc, że pan Nityananda udaje się do sklepu z alkoholem, to mimo to on nie będzie jak gdyby zwiedziony z tej koncepcji, że pan Nityananda jest samym Bogiem, jest Balaramem. Once they asked Prabhupada, what is the difference between Krishna and Balaram? Pewnego razu zapytano Prabhupadę, jaka jest różnica między Kryszną i Balaramem. Prabhupada said that both are God. Only difference is color. One is black, one is white.
I Prabhu powiedział, że obaj są Bogiem. Różnica jest tylko w kolorze. Jeden jest czarny, drugi jest biały. So Chaitanya Mahaprabhu is God, and if you read Chaitanya Charitamrita, you will see this. I Pan Caitanya jest Bogiem. Jeżeli będziecie czytać Charitamritę, to zobaczycie to. So I don't know how many of you has anyone read here Chaitanya Charitamrita? Czy ktokolwiek tu z Was przeczytał Caitanya Charitamritę? No. So well, please read this book before you die. Tak więc bardzo Was proszę, przeczytajcie tę książkę, zanim umrzecie. Or else you will not be able to receive the most precious gift which God personally came to give you. Inaczej nie będziecie mogli doświadczyć daru, który Bóg przyszedł, żeby Wam dać. Mahaprabhu's mercy is in his teachings and in his mood. Łaska Pana Chaitanya jest w Jego naukach i w Jego nastroju. So his teachings we are following. We are chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So we are following his teachings. We are following this process. Tak więc my podążamy za Jego naukami, podążamy tym procesem, intonując Mahamantrę Hare Krishna. And his mood and bhava are recorded in Chaitanya Charitamrita. A Jego nastrój, to Jego bhava jest zarejestrowane w Chaitanya Charitamrita. And if after reading this book you will become attracted towards Mahaprabhu. I po przeczytaniu Charitamrity to ciało będzie naturalnie przyciągnięte do Chaitanya Mahaprabhu. Heno avatar yar ratina janamilo Lochan Das. So Lochan Das Thakur is writing. Lochan bole sahi papi alo or gyalo. So he's saying any person who didn't fall in love with this avatar of Mahaprabhu, that person is sinful. I Lochan Das Thakur mówi w swojej pieśni, że kto nie zakochał się w tym awatarze Chaitanya Mahaprabhu, ten jest grzesznikiem. You are trying to search love in so many things. Tak próbujemy szukać miłości w tak wielu rzeczach. But you never get love. You just get frustration. Ale nigdy nie otrzymujemy miłości, tylko frustrację. Even the wife to whom you say before marriage, I love you so much, after marriage, the love disappears. Nawet przed ślubem żona będzie mówiła, że was kocha, jest wielka miłość, a po ślubie z biegiem to znika. And the same is for the man, right? So the thing is, you are searching love in many things, on phone, on car, in kids, in dog. But here is God. I podobnie ma się rzecz ze strony męża, prawda? I szukamy tej miłości w różnych rzeczach, typu jakichś, jak to się mówi, zwierzaków, dzieci, samochodów, ale nie znajdujemy jej, a tu jest Bóg. So that's why Lochan Das is saying people who didn't fall in love with Mahaprabhu. I dlatego Lochan Das Thakur mówi, że ci, którzy nie zakochują się w Chaitanya Mahaprabhu, That person just comes in this world, allo or gallo. He comes and he dies. His full life is wasted. taka osoba po prostu marnuje swoje życie, po prostu rodzi się i umiera bez sensu. If you can't love Prema Avatar, then whom you will fall in love with? Więc jeżeli nie możesz pokochać Prem Awatara, to w kim się zakochasz? Mahaprabhu came to distribute love of God. Mahaprabhu przyszedł rozdawać miłość do Boga. And if still you cannot get love of God, then how you will get?
Więc jeżeli nie, w ten sposób nie możesz, myślisz, że nie możesz dostać tej miłości do Boga, to jak ją dostaniesz? Hmm? How? Jak? So please read this book at least once, Proszę, przeczytajcie tą książkę, znaczy się So czytania Krish- ani raz. Krishna Das Kaviraj Goswami is saying, as many times you will read, that many times you will be able to understand the ocean of love. I Krishna Kaviraj Goswami mówi, że ile razy będziesz czytał Caitanya Charitamrita, tyle razy będziesz się raz za razem pogrążał w oceanie miłości. Hmm? You can enter the depth of ocean of love. Możecie wejść głęboko w ten ocean miłości. Especially Antya Lila. Then you will understand what is love. A szczególnie jest to uwidocznione w Antya Lila. Będziecie wtedy mogli zrozumieć, czym jest miłość do Boga. You have to hear about love, prema, or else how you will able to understand prema. Musicie słuchać o tej miłości, ponieważ inaczej jak będziecie mogli ją zrozumieć, jak będziecie mogli zrozumieć prema. Hmm? Or else you will just be imagining and thinking, I have prema for God. Ponieważ w innym wypadku będziecie sobie to wyobrażać, że mam prema do Boga. You will think that, I'm feeling a bit good today. So, this is ecstasy, this is prema. I będziecie sobie tak myśleć, że dzisiaj dobrze się czuję. I w tym momencie to znaczy, że odczuwam ekstazę. To jest to prema. No, this is not prema. I to nie jest prema. Hmm. So, prema is what Mahaprabhu associates experienced. Prema jest to, czego doświadczali Pan Caitanya i jego towarzysze. Mahaprabhu had one devotee, Vasudev Ghosh. I Pan Caitanya miał wielbiciela imieniem Vasudev Ghosh. And when Mahaprabhu wrapped his pastimes on the earth, I when finished, kiedy Mahaprabhu opuścił po życiu swoje rozrywki na tym świecie, so Vasudev Ghosh said that I can't live without Mahaprabhu. Vasudev Ghosh stwierdził, że ja nie mogę żyć bez Chaitanya Mahaprabhu. So he said to the people, he said, please dig a hole in ground. I will sit and you can cover it from top. I prosi ludzi, wykopcie dziurę w ziemi, ja tam siądę i zasypiecie to. Everyone, followed his instructions. So they dig a hole and Vasudev Ghosh said, so, okay, I'm sitting and after 5 minutes, put the dust and close the hole. I właśnie oni wykopali ten otwór i Vasudev Ghosh usiadł tam w tej ziemi i chwilę później zaczęli zasypywać. Hmm? Now I can't live without Mahaprabhu, he said. So that was Vasudev Ghosh. I właśnie taki był Vasudev Ghosh, to on nie mógł żyć bez Chaitanya Mahaprabhu. And people, they wanted to put dust, but that time Mahaprabhu appeared in front of Vasudev Ghosh. And Mahaprabhu said, Vasudev Ghosh, I need you in this world. I w tym momencie, kiedy właśnie zaczęli tam zasypywać, to Pan Chaitanya pojawił się przed Vasudev Goshem i powiedział, Vasudev Ghosh, ja Ciebie potrzebuję w tym świecie. Yeah. And Mahaprabhu said, Vasudev Ghosh, I want you to, still be in this world. And then Vasudev Ghosh, he wrote many songs on Mahaprabhu. I Pan Chaitanya stwierdził, że Vasudev Ghosh, ja Ciebie tu potrzebuję jeszcze w tym świecie. I faktem jest, że później Vasudev Ghosh napisał wiele pieśni o Chaitanya Mahaprabhu. Yadi gaur na hoite tabe ki hoito. Radhara mahima prema rasima jagat janatake. So he wrote songs. So he wrote this song at that time. I napisał właśnie tą pieśń. So these are called devotees. And Mahaprabhu had many great devotees. And this is called prema. This is called love.
When you are in love, then you can't see difference in life and death. I to jest właśnie to, że Baczyna ma wielu wielbicieli, wielu wielkich wielbicieli, właśnie takich jak Otwór Gosz. I to jest właśnie to prema, że kiedy masz prema, to dla ciebie nie ma znaczenia życie czy śmierć. Whether you live or die, it's one thing. As long as we are in service, we are good. This is called prema. I życie czy śmierć nie ma to znaczenia. Tak długo jak służysz, to jest właśnie to prema. Shukdev Goswami, he had prema. I Vasudev Ghosh, on właśnie miał prema. Shukdev Goswami. Shukadev Goswami, przepraszam, miał prema. When Shukdev Goswami would say Radha even once, he will be in trance, unconscious for 6 months. I Shukadev Goswami, kiedy tylko usłyszał słowo Rada, to po prostu mdlał na okres 6 miesięcy. Can you imagine that? Możecie sobie wyobrazić? We say, we can say Radha, Radha, Radha like 10 times, but is something happened? Możemy powielokroć mówić Rada, Rada, ale czy ktoś mdleje? Something happened to you in the audience? Czy komuś tu się tokolwiek przydarzyło? Did you feel something? Who became unconscious here? Ktoś, ogólnie rzecz biorąc, czy ktoś stracił kiedyś przytomność? Nothing happened to me. Na 13 miesięcy byłem śpiący na południu. Nie wiem, co to jest. So you see, this is called Shukdev Goswami. He had love for God. Tak właśnie było w przypadku Shukadeva Goswamiego. On miał miłość do Boga. No one is here who is sitting and will hear Radha once and will fall unconscious in trance for 6 months. Nie ma tu nikogo, kto słysząc Radha zemdlałby na 6 miesięcy. And this is called prema. A to jest właśnie ta prema. Madhavendra Puri, he had prema. When he will see cloud, he will fall unconscious, just thinking Krishna. For how many days? For 6 months. Unconscious. I tak jak samo Madhavendra Puri, kiedy ujrzał obłok w kolorze Kryszny, wtedy też mdlał i był nieprzytomny przez 6 miesięcy. This is called remembrance, smaranam of Lord. I to się nazywa pamiętanie o Krysznie. 6 months is minimum. 6 miesięcy to takie minimum. And here we speak about 1 minute. Oh, I came to temple, I look at God, so good I felt. Te 6 miesięcy, a to mówić o takim, ktoś tak przyjdzie i popatrzy, mówi, poczułem się, że mam tą miłość do Boga. So we are thinking, we come to the temple, look at God, and for 1 minute your eyes maybe got filled with tears, and then what? And then the tear disappeared. I być może przychodzicie tak do świątyni, patrzycie na usta i może jakiś tam łza się nawet zakręci wokół, ale potem co? And we experience love of God. Where is the love of God? This is love of God. 6 months unconscious just by hearing the name of Lord. I to nam się wydaje, że mamy miłość do Boga. Nama Alvar. Yeah, Prabhu, you can. A tu jest, prawda, te 6 miesięcy. To jest, dla nas jest tylko chwila. Tak, to nie ma kwestii 6 miesięcy, żebyśmy powoli. Nama Alvar, yeah. Nama Alvar, he once chanted name of Lord, just one name, and he fell in samadhi. And he was unconscious of his body. For how long time? 18 years. What his name was? Nama Alvar. Alvar? Yeah. Że jeden z Alvarów właśnie miał, kiedy słysząc imię Boga, to wpadł też w taką ekstazę na 18 miesięcy był nieprzytomny.
No, 18 years. 18 years, sorry, 18 lat. 18 years samadhi, just by chanting once the holy name. No, intonował po prostu jednokrotnie święte imię i wpadł w takie samadhi na 18 lat. So these things you can't calculate, you cannot imagine. I takich rzeczy nie można zmierzyć ani wyobrazić sobie. Imagination and calculation are under materialistic realm, under Maya. Ponieważ takie właśnie kalkulowanie i takie wyobrażanie sobie, to jest właśnie królestwo Mai, to jest takie naukowe podejście. But God has divine energy. Ale Bóg ma takie boskie powiedzieć, podejście. Which works via devotee. Tak jak to jest właśnie w przypadku wielbicieli widoczne. God has divine energy which works via devotee. That's what Mahaprabhu came to distribute. I Bóg ma tą boską energię, którą właśnie ty Mahaprabhu przyszedł tu dystrybuować. Just like Prabhupada, he was under divine energy. Tak jak Prabhupada był skierowany przez tą boską energię. So you should take this gift which Mahaprabhu came. Dlatego powinniście wziąć ten dar, który przyniósł Caitanya Mahaprabhu. And Prabhupada has, distributed it all over the world. I Prabhupada rozpropagował to na cały świat. What he distributed? Brahmar durlabh prem sabe kare yache. Patita pamara nahi bache. Even Brahma cannot easily get this gift, I love of God. ten dar, miłość do Boga, to nawet Brahma nie może tak łatwo otrzymać go. But Chandal Mahaprabhu said, but I will distribute love of God even to Chandal, people like us. I Chaitanya Mahaprabhu powiedział, że ja będę rozdawał ten dar nawet takim upadłym jak Chandala, takim jak nam. We are Chandal. Jesteśmy Chandalami. Do you know who is Chandal? Wiecie, kim jest Chandala? Nie wiem. Actually, we are lower than Chandal. A tak naprawdę to jesteśmy jeszcze niżej niż Chandala. Chandal were allowed to live in Vedic society. Chandala był dopuszczony do istnienia w wedyjskim społeczeństwie. In Aryavrat, Chandal was allowed to live, but Malecha and Javans are thrown out of Aryavrat. Bo Chandala byli jeszcze w zakresie społeczności wedyjskiej, natomiast Mlecza i Jawana byli poza. So we are Malecha and Javan type of people. A my jesteśmy właśnie Mlecza i Jawana. So Malecha, what Malecha means? Those who desire mal. I co znaczy Mlecza? To oznacza ci, którzy pragną mel. Mal means what? Co oznacza mel? Anyone knows? Dirty thing. Dirtiness, mal. Mel oznacza brudne rzeczy. And what is the mal? Why we are Malechas? Dlaczego jesteśmy Mleczami? Because mal, we are immersed in the body. Mal is this body. This body is a pack of dirt. Ponieważ to, dlaczego jesteśmy Mleczami? Jesteśmy zanurzeni w mel. Jesteśmy w ciele, które jest pełne takiego brudu, nieczystości. What you have there, stool, urine. Co wy tam macie? Krew, urynę. Not very nice things. Niezbyt ładne rzeczy. And Malecha is called one whose mind is immersed within his body and other bodies. He just is fully bodily conscious person. I Mlecza oznacza kogoś, kto jest pogrążony właśnie w tej cielesnej koncepcji i pogrążony, zainteresowany jest swoim ciałem, ciałami innych. Why? Because a Malecha desires mal. His full desire is mal. Body. That is what his desire. His mind is always thinking about body, body, body. I Mlecza właśnie ciągle właśnie pragnie, pożąda tego mel i dlatego jest zainteresowany tylko ciałem i tylko ciało jest
jedynym czego pragnie. Yeah, and that's why during chanting, what we are thinking. I dlatego, kiedy intonujemy, o czym myślimy? O Krishna. That is our goal to think about Krishna. To jest nasz cel, aby myśleć o Krysznie. I'm asking reality. Ale tak pytam, tak naprawdę, o czym myślimy. Reality is that you are thinking about just how to, your mind is just immersed in this body and the things related with the body. Tak naprawdę ciało, znaczy umysł no, cały czas myśli o ciele i tym, co jest z tym ciałem związane. Yes, and what? Yavan. What Yavan means? Who likes Yovan? Yovan means young age, So means kam vasana, lusty desires. I z kolei Jawana to jest ktoś, kto pożąda młodości, rozgląda się za młodym, także to znaczy pożądanie. Yeah. So in what? In young age there is lusty desire, and that's what a Yavan is. Even his body is old, still he is thinking about, the lust desires. I to oznacza, że nawet będąc Jawaną, ciągle masz to pożądanie i nawet jak już jesteś stary, ciągle masz te pożądliwe pragnienia. Still, person is old, the digestion is not working, still the person want to eat one more piece of cake. I nawet kiedy jesteś stary i już twój system trawienny nie pracuje zbyt dobrze, to ciągle chcesz cieszyć się tym ciastkiem. Yavan it is, thinking that, oh, I can eat like a young person. Też Jawana ciągle myśli, że mogę wciąż cieszyć się jak młoda osoba. Although your body every day is becoming old and still you are thinking, oh, I'm young, I'm young. I mimo, że ciało z dnia na dzień się coraz bardziej starzeje, ciągle myślimy sobie, a jestem jeszcze młody, młody. So you see, we are like that. I tacy właśnie jesteśmy. But even to such fallen people, Mahaprabhu is promising that I will give you prema. I właśnie do takich upadłych osób właśnie Pan Caitanya mówi, zwraca się, że właśnie da im ten dar. And what we have to do to A co get this prema? żeby dostać tą premię, What we have to do? co musimy zrobić? Modlić What do się. you think? Co myślicie, że musimy zrobić? Mamy czerpać świadomości Krishny ze strancą ważnym. Transcendali. So in order to get this gift, we have to study books. Aby otrzymać ten dar, musimy studiować książki. Enough of this theoretical answer that we should be in, Krishna consciousness. You are not conscious that you are sitting and listening a lecture and you are speaking big things. To nie jest, powinniśmy porzucić takie teoretyzowanie, że powinniśmy tutaj siedzieć, słuchać wykładu i tyle, i to wystarczy. I mean, you are not conscious even about your body. Musisz być świadomy tego, że nie jesteś tym ciałem. And you are speaking about Krishna conscious. A my tu mówimy o świadomości Kryszny. So Krishna conscious you become when you get the gift of love of God. Kiedy staniesz się świadomy Kryszny, dostaniesz tę miłość do Boga. So for this you have to study the books. A żeby to osiągnąć, musisz studiować książki. We chanted Hare Krishna so many times. Intonujemy Hare Krishna tak wiele razy. And then you are always answering that, be in Krishna consciousness and chant Hare Krishna. But what happened? I ciągle mówimy, bądź świadomy Kryszny i intonuj Hare Krishna, ale co z tego, co się dzieje dalej? If you will study the book, Jeżeli będziesz studiował książkę, then you will automatically chant Hare Krishna because it's written in the book. It's written in Caitanya Charitamrita.
będziesz od razu, że tak powiem, intonował, ponieważ tam jest napisane, że należy to robić. But there are many more things which are also mentioned in Prabhupada books. Ale jest również wiele innych rzeczy, które są zmienione w książkach Prabhupada. We have just taken one sentence from the book. A my po prostu wzięliśmy tylko jedno zdanie z tych książek. And where is the rest of the book? A gdzie jest pozostała część? You are saying, oh, we should be in, live in Shadamosh Krishna, in Krishna consciousness, and you have not even read Prabhupada books. I mówimy, że powinniśmy żyć w świadomości Kryszny, ale nawet nie przeczytaliście Prabhupada książek. Caitanya Charitamrita haven't read and speaking big things. Więc nie przeczytaliście Caitanya Charitamrity, a mówicie o wielkich rzeczach. Stop wasting time. Death is approaching. Przestańcie marnować czas. To jest właściwe podejście. Please study books and Zacznijcie studiować książki. try to, before you leave this body, please read at least once fully, Caitanya Charitamrita. Zanim opuścicie to ciało, przeczytajcie je przynajmniej raz. And you don't need some special time to study the books. Just read whenever you get a moment. That's it. I nie musicie organizować jakoś specjalnie sobie czasu, kiedykolwiek macie chwilę, po prostu czytajcie książkę. And when you will read this book, you will relish how beautiful God is, how beautiful pastimes God do. I czytając te książki, przekonacie się, będziecie się smakować, jak słodki jest Bóg. You will lose taste for reading all these social media posts and all these wasting times on social media. I porzućcie wtedy smak do czytania jakichś zwykłych książek, czy oglądania mediów społecznościowych i tak dalej. And then after, when you will study this book, you will read this book, you will then appreciate who is Mahaprabhu. I kiedy będziecie czytać te książki, wtedy docenicie to, kim był Pan Caitanya. We will discuss about Mahaprabhu also on Tuesday, on his appearance day. Będziemy rozmawiać o Panu Caitaniu również we wtorek, w dzień jego pojawienia się. So please come and we will be very grateful for your association. Także proszę przyjdźcie i będziemy zadowoleni widząc Was. Caitanya Mahaprabhu ki jai. And also one thing, like on Mahaprabhu appearance day is on this Tuesday, so devotees also fast. So if you wish, you can fast also. Więc ten dzień pojawienia się Caitanya Mahaprabhu bhaktowie będą pościć. Także jeżeli chcecie, możecie również podążać tym postem. And also we will be doing Harinam. So if you wish, you can also come and join us. I będziemy również robić harinam na rynku w ten dzień. Także jak chcecie, to bardzo Was zapraszamy, możecie się dołączyć. Okay, Caitanya Mahaprabhu ki jai. Tak. Okay, so anyone has any question, comment? Czy ktoś ma jakiś komentarz, pytanie? So if not, then we can finish. Okay, thank you. Okay, Prabhu, Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Nara.